Z seksualnością wiąże się czystość. Co to jest ta czystość? To jest słowo trochę niemodne, mówiąc tak wprost. Rzadko teraz używane. Rzadko używane. Natomiast za tym słowem kryje się niezwykle piękna treść. Z tym, że nawet my księża rzadko to piękno pokazujemy czystości, o którym za chwilę. I zwykle się skupiamy na zakazach. To jest taka nasza choroba zawodowa, jest troszkę z autoironią i z autokrytyką, że mówimy zachowaj czystość, nie grzesz w sferze seksualnej, bo to szczególnie jest jakieś groźne. To prawda wszystko, tylko że nie tędy droga do zachęcenia czystością. Otóż najprostsza definicja, taka moja prywatna, że tak powiem, czystości, ale w duchu Ewangelii oczywiście brzmi: czystość wynika z faktu, że osoba jest nieskończenie ważniejsza niż popęd, że osoba jest nieskończenie ważniejsza niż przyjemność, czy chwila przyjemności, czy godzina przyjemności, mówiąc z uśmiechem. Osoba jest nieskończenie ważniejsza niż przyjemność. I w związku z tym nigdy nie używam ani siebie jako osoby, ani drugiej osoby po to, by jakąś moją przyjemność zaspokoić, kosztem sumienia, kosztem więzi, kosztem godności. A więc czystość jest to taki system immunologiczny, mówiąc tak tym językiem trochę biologicznym, system immunologiczny, system obronny przed krzywdą. Więc to nie jest jakiś lęk przed seksualnością, nie jest jakaś dewocja, jakiś wstręt wobec ciała, czy traktowanie seksualności jako czegoś złego. Nie, seksualność jest darem Bożym. Człowiek czysty wie, że seksualność jest piękna, ale tylko wtedy, kiedy jest piękna. I wie człowiek czysty, że seksualność może być zezwierzęcona u człowieka, że może być zredukowana do popędów, że może prowadzić, jak żeśmy sobie już uświadomili, do uzależnień, do chorób wenerycznych, do dramatów zupełnie, do samobójstw, do morderstw, kiedy jest gwałt, powiedzmy, z morderstwem. A więc człowiek czysty ma tą świadomość, że interesuje go wyłącznie seksualność godna człowieka, seksualność połączona z miłością, z odpowiedzialnością, z odpowiedzialnym też przekazywaniem życia. A więc to jest ta niezwykła świadomość, że ja jestem ja i ty jesteśmy nieskończenie ważniejsi od chwili przyjemności, którą moglibyśmy otrzymać z seksualności, ale kosztem miłości, kosztem odpowiedzialności, kosztem więzi z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem. I w związku z tym brak czystości oznacza oddanie się w jakieś tam formy manipulacji, zniewolenia popędem i wtedy się traci strasznie dużo. Tu chcę powiedzieć, że nad seksualnością może panować tylko człowiek bardzo szczęśliwy. To chcę bardzo jasno powiedzieć. Otóż mam nadzieję, że każdy chce być czysty w tym sensie, że chce respektować oczywisty fakt, że ty jesteśmy ważniejsi niż popęd, niż chwila przyjemności, że nikt mądry i szczęśliwy nie szuka przyjemności za cenę godności, szacunku do siebie i drugiej osoby, za cenę sumienia, więzi z Bogiem. Ale żeby zrealizować taką czystość, żeby ją w sobie ocalić, ochronić, mimo nacisków wewnętrznych, popędów, emocji, mimo nacisków zewnętrznych, mediów, środowiska, tej chorej mentalności, która wręcz sobie kpi z czystości, więc żeby czystość ochronić w takim kontekście, to trzeba być bardzo szczęśliwym, jak powiedziałem, bo dla ludzi, czyli bardzo kochanym i kochającym, w związku z tym na przykład dziewczęta z rodzin szczęśliwych, gdzie małżonkowie siebie kochają i są wspaniałymi rodzicami i otaczają czułością, bliskością, taka dziewczyna się raczej nie da zmanipulować chłopakiem i wie, że ona szuka kogoś, kto umie kochać, a nie kogoś, kto umie współżyć. To jest jasne dla dziewcząt szczęśliwych. Mnie interesuje ktoś, kto umie kochać. Tak jak tata mnie kocha, z szacunkiem, z podziwem, traktuje jak księżniczkę. W związku z tym chłopak, który będzie się interesował moim ciałem, a nie mną i będzie chciał współżyć, zamiast się uczyć mnie kochać, wspierać, szanować, pomagać, no to taki chłopak mnie w ogóle nie interesuje. Czyli nie wystarczy zrozumieć, na czym polega czystość, że to jest odkrycie, iż ja jestem ważniejszy niż moja seksualność. Trzeba jeszcze mieć cały ten kontekst wsparcia, przyjaźni z rodzicami, przyjaźni z Bogiem, przyjaźni z samym sobą. I w związku z tym najłatwiej nad seksualnością panują ludzie najszczęśliwsi. Natomiast im bardziej ktoś jest nieszczęśliwy, mało kochany, mało kochający, tym bardziej seksualność staje się chorobliwie atrakcyjna, ale chorobliwie podkreślam, tak jak alkohol, narkotyk, nikotyna. Więc
Człowiek nieszczęśliwy stosuje takie sztuczki, żeby uciec od swojego nieszczęścia, właśnie sięgając po te substancje psychotropowe, po agresję, czy po seksualność, bo to jest wtedy chorą seksualność, to wtedy jest chwila taka jakby ulgi, chwila przekonania, że jestem człowiekiem szczęśliwym, ale to tylko jest iluzja, bo za taką nieodpowiedzialną seksualnością kryją się nie tylko nieszczęścia już doznane, ale także te, które przyjdą w przyszłości. I z naszej seksualności trzeba bardzo mądrze korzystać, umieć korzystać. To jest właśnie podstawowe zadanie młodych, zwłaszcza ludzi. Tak wiele osób straciło życie, straciło wolność, straciło zdrowie, straciło przyjaźń z Bogiem i samym sobą na skutek właśnie tej nieodpowiedzialnie przeżywanej seksualności. Chyba wystarczy tych ofiar. Nasi telewidzowie na pewno mają teraz przed oczami swoich kolegów, koleżanki, młodszych, starszych, którzy jakoś sobie zrujnowali życie seksualnością. No szkoda, żeby ktoś tam z naszych telewizorów był kolejną ofiarą tejże seksualności. Ale chcę jeszcze raz samozą podkreślić, z rozmów z młodzieżą, z dorosłymi wynika, że jeżeli ktoś jest mało kochany i mało kocha i ma małą więź z Bogiem, to szalenie trudno sobie wtedy poradzić z seksualnością, mądrze nią kierować, bo ona jest, jak powiedziałem, nadatrakcyjna, chorobliwie atrakcyjna. I wielu młodych ludzi szuka seksualności nawet nie dlatego, że mają jakiś silny pociąg, popęd, bo są nieraz chorowici, anemiczni, mówiąc tak z gorzką ironią, ale to prawda, tylko ciągnie ich do seksualności, bo są nieszczęśliwi. A więc człowieka szczęśliwego bardzo ciągnie do miłości, do przyjaźni. Chłopak, dziewczyna, którzy są szczęśliwi, no, dzień i noc, że tak powiem, marzą o spotkaniu kogoś, kto kocha, kogo mogą obdarzyć miłością. To są ich marzenia dzień i noc. I jak są w liceum, na studiach, patrzą wokół siebie, gdzie jest taka druga osoba, z którą można zawrzeć przyjaźń, której się można zwierzyć, której można zaufać, która będzie dla mnie wsparciem i ja dla tej drugiej osoby. Natomiast nieszczęśliwi chłopcy, nieszczęśliwe dziewczęta, mówię o nastolatkach takich starszych i studentach, czy młodych dorosłych, nieszczęśliwi szukają kogoś, z kim można przeżyć w cudzysłowie przygodę, romans. Człowiek dojrzały w ogóle nie szuka romansu. W ogóle to nie jest jakaś dla niego faza przygotowania do małżeństwa. Nie. Romanse są dla nieszczęśliwych. Szczęśliwi szukają przyjaźni, a potem miłości małżeńskiej. W ogóle ich nie interesuje faza romansów. Także jeżeli kogoś z naszych telewizów interesuje jakaś, powiedzmy, myśl, no, warto by z jakąś dziewczyną poromansować, czy z jakimś chłopakiem kogoś tam poderwać, to chcę powiedzieć bardzo twardo, to jesteś, chłopcze, dziewczyno, nieszczęśliwy. Coś tam w tobie nie gra. Za mało przyjmujesz miłości od Boga i od ludzi, za mało okazujesz miłości. I dlatego cię interesują romanse. Prawdopodobnie też wtedy ciebie interesuje alkohol, narkotyk, nikotyna, czy coś z tego, niekoniecznie wszystko naraz. Ale chcę powiedzieć z całą mocą, ludzi szczęśliwych interesuje miłość i przyjaźń. Nie romans i nie seks. I jeszcze jedna rzecz, ludzie szczęśliwi w ogóle nie ryzykują w sferze seksualnej. Dla seksualności nie poświęcą ani zdrowia, ani życia, ani sumienia, ani więzi, ani radości, ani spokoju wewnętrznego. Natomiast nieszczęśliwi wszystko poświęcą dla seksualności, łącznie z życiem i zdrowiem. Księże Marku, gdzie jeszcze nasi młodzi widzowie mogą przeczytać o takich tematach, o których rozmawiamy? Zachęcam do zajrzenia choćby do moich książek, chociaż to nie tak zręcznie mówić o swoich własnych książkach, ale w wielu książkach piszę na te tematy, na przykład seksualność, błogosławieństwo czy przekleństwo. Jedna z książek na ten temat, czy druga, Ona, on i miłość. No, sam tytuł już wyjaśnia wszystko, zresztą w tym pierwszym przypadku też. A jak ktoś będzie miał problemy z dojściem do książek, chociaż są w księgarniach katolickich wszystkich niemal, to warto zajrzeć do internetu, wpisać moje nazwisko w rubryce Szukaj w jakiejkolwiek wyszukiwarce. Pokaże się tam wtedy masa artykułów, z których wiele dotyczy relacji chłopak-dziewczyna, kobieta-mężczyzna, zakochanie, dorastanie do miłości, no i seksualność. Także w mediach elektronicznych też coś dobrego się zdarza. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje,